Cześć, witaj z tej strony Agent Specjalny. Witaj w kolejnym moim filmie. Na sam początek chciałem Ci bardzo podziękować za subskrypcję, za komentarze, za oglądalność, bo przekroczyliśmy właśnie kilka dni temu magiczną liczbę 1000 subskrypcji. To dla mnie bardzo ważne, mega się cieszę, więc jeszcze raz dziękuję i zachęcam do subskrypcji te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, które oglądają, które komentują, bo wyświetleń coraz więcej, a subskrypcji 1000, więc idziemy po kolejne liczby. Proszę, żebyś oglądał ten film do samego końca, bo dzisiaj będzie trochę inaczej, będzie ciekawostka i myślę, że warto zrobić pierwszy konkurs w ramach takiej nagrody za to, że oglądacie, za to, że subskrybujecie. Dzisiaj będzie trochę inaczej, nie będziemy mówić stricte o samych nieruchomościach, tylko pójdziemy bardziej szeroko i będziemy mówić generalnie o inwestycjach, dywersyfikacji, także zaczynamy. Wczoraj i dosłownie kilka dni temu spotkałem się z dwoma inwestorami, którzy działają i jeszcze chcą bardziej działać w inwestycjach tutaj właśnie w Polsce. I powiem Ci, że obcy ludzie, jakby nie było, bo to są osoby, które mieszkają na stałe w Szwajcarii i właśnie w Niemczech, oni mi uświadomili, jak niesamowity jest potencjał w Polsce. Ja sam w zasadzie to wiem, ale oni jeszcze bardziej jeszcze bardziej to wzmocnili. Oni, mieszkając u siebie, zarabiając u siebie, stwierdzili, że chcą na takim rynku jak Polska właśnie inwestować swoje pieniądze. Więc jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy opłaca się tu inwestować, czy warto te pieniądze tutaj w polskim, bym powiedział, koszyku lokować, to uważam, że inwestorzy z zagranicy rozwiewają wszelkie wątpliwości, bo oni swoje pieniądze chcą inwestować oczywiście w wielu krajach, ale Polska jest jednym z nich. Także rozmawiając podczas obiadu, podczas kolacji z tymi osobami, byłem mega po prostu zdziwiony, jak oni widzą Polskę z takiej innej perspektywy, będąc właśnie w tych swoich krajach, w bogatej przecież bardzo Szwajcarii i w bogatych Niemczech, które oczywiście mają tam jakieś swoje problemy i zawahania gospodarcze, ale dalej są mega z przodu, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, o produkcję i o bogatych po prostu ludzi, inwestorów, którzy mają pieniądze, żeby inwestować. Więc byłem zdziwiony, jak oni właśnie z tego daleka widzą nasz kraj. Jak siedząc w Szwajcarii, jak oglądając, jak się rozwija nasz kraj, po prostu chcą być tak jakby częścią, chcą inwestować w dużych miastach, nie tylko w nieruchomości, ale przyjeżdżają tu, szukają jakichś wspólnych inwestorów również, ludzi, Polaków, którzy są coraz lepsi, jeśli chodzi o w ogóle rozwój, mentalność. Mamy mnóstwo młodych ludzi, którzy rozwijają się nie tylko w internecie, ale też w wielu dziedzinach technologii czy programowania i pracują właśnie dla tych niemieckich czy szwajcarskich firm, więc oni widzą, że tu jest mega potencjał i oni chcą również ten potencjał wydobyć i ułatwić tym młodym ludziom start, bo nie wszyscy przecież mają na start fundusze czy właśnie takich inwestorów, więc rozmawiając z nimi, chciałem Ci to po prostu przekazać, bo też będziemy robić wspólnie inwestycje z tymi inwestorami. Chciałem Ci po prostu przekazać, że jest mega potencjał, jeśli jeszcze go nie zauważyłeś i trochę nie wierzysz może właśnie w Polskę, bo słyszysz gdzieś tam z tyłu, z boku, że ktoś mówi, że w Polsce się nie da, że tutaj już jest za późno, że jesteśmy komuna, że to i tak dalej. Jasne, to wszystko jest, ale pytanie, jak Ty będziesz reagował, jak Ty będziesz chciał swoją głowę karmić jakimi myślami, bo są biedni ludzie w Polsce? Oczywiście. Są bogaci? Są. Kwestia tego tylko, co robisz, jakie działania wykonujesz, z kim przebywasz, jaką dajesz wartość i ile chcesz zarabiać, ile chcesz później inwestować. Także pamiętaj, że zawsze są dwie grupy ludzi, tylko pytanie, w której Ty będziesz. Co dalej? Inwestowanie grupowe to jest też taki pomysł, który miałem w głowie, bo część ludzi mówi, no dobra Grzegorz, mówisz o tym inwestowaniu, mówisz o tych nieruchomościach, mówisz o tym, że warto, że fajnie budować sobie emeryturę, że im jesteś młodszy, tym lepiej, tym szybciej wystartować, ale skąd ja mam te pieniądze w ogóle wziąć, tak? Mówisz o nieruchomościach, o fajnych rzeczach, pokazujesz, że to da się z tego zarabiać. No dobra, no ale skąd ja mam wziąć pieniądze? Pisze do mnie coraz więcej osób na maila, czy tam gdzieś na Facebooku, pytając właśnie, jak zacząć, że oni nie mają dużo, że mają 20 000 oszczędności, że mają może 50 000. To nie jest dużo. Jak można zacząć? I oni myślą, że to jest za mało. Ja uważam, że można mieć zero i można zacząć. W jaki sposób? Na przykład właśnie działaniem. Znam mnóstwo osób, które mają pieniądze, ale nie mają takiej iskry, takiej chęci działania i takiej umiejętności organizacji. Ja jestem mega organizatorem, zawsze organizowałem duże szkolenia, duże zjazdy na 200-300 osób. Potrafiłem zorganizować wszystko, czyli jakieś wszystkie zgody. Generalnie byłem bardzo w tym dobry i dalej mi to zostało, czyli lubię organizować, lubię działać, lubię łączyć ludzi, lubię inwestować.
A zaczynałem tak naprawdę z zerem, a nawet z minusem, bo miałem długi, bo firma pierwsza czy druga, jak się uczyłem, to po prostu zbankrutowała i nie miałem pieniędzy, musiałem jeszcze spłacić stare długi, więc zaczynałem od zera i co zrobiłem? Wziąłem pieniądze od ludzi, którzy je mieli, a którzy nie chcieli działać, bo nie umieli się tak zorganizować. Więc jeśli nie masz pieniędzy, chciałbyś zacząć, to nie martw się, tych pieniędzy na rynku wszędzie jest mega dużo i tym się po prostu nie przejmuj, że pieniędzy nie masz, bo zawsze znajdziesz kogoś, jakiegoś inwestora, który będzie tak zwanym inwestorem, może nawet pasywnym, czyli nie będzie nic robił, da tylko kapitał, ty tym kapitałem obrócisz, czyli kupisz mieszkanie, wyremontujesz, sprzedasz, albo kupicie garaże, wynajmiecie, cokolwiek, obojętnie jakie pieniądze, ty możesz zacząć działać. Także tym się nie martw, to tak pokrótce, bo miałem takie pytanie, jak zacząć bez pieniędzy? Grzegorz, nie da się, trzeba najpierw zarobić. Ja mówię, nie, odwróć to, weź pieniądze i zarabiaj, żebyś te pieniądze miał od zaraz. Da się to robić, ja jestem żywym przykładem i masz mnóstwo przykładów na pewno w internecie i obok siebie rozglądnij się, są ludzie, którzy robią duże rzeczy, a robią to nie swoimi pieniędzmi. Co dalej? Mentalność obfitości, temat, który mega mi pomógł. Mnóstwo osób też skupia się na tym, że jest konkurencja, że już jest za późno, że będzie kryzys, że to, że tamto, wiesz, cały czas głupoty, wymyślają cały czas tylko wymówki, a nie szukają rozwiązań. I mentalność obfitości, tylko Ci rzucę taki temat, żebyś sobie kiedyś przeczytał. Mentalność obfitości, poszukaj, pooglądaj, zacznij zgłębiać, kup sobie książki, pooglądaj filmiki, nawet nie tylko polskie, jeśli znasz inny język. Mentalność obfitości co oznacza? Żebyś właśnie budował taki mindset w głowie, że wszystkiego jest w bród, że wystarczy dla wszystkich. I pieniędzy, i miejsca, i domów, i nieruchomości, i samochodów, i nie wiem, i dziewczyn nie braknie, jeśli nie masz żony, dziewczyny. Wszystkiego jest po prostu na świecie tyle, tak samo z jedzeniem, tak? Mówi się, że ludzie są głodni, a znowu druga strona ludzi wyrzuca to jedzenie, więc jakiś tak trochę absurd, taka nierówność społeczna. Znowu są mega bogaci i mega biedni. Pytanie, kto tym Twoim życiem steruje? Jeśli Ty i sobie to poukładasz, to będziesz miał te pieniądze, będziesz miał jedzenie, będziesz miał szczęście, będziesz miał wszystko. Mentalność obfitości. Nie martw się, że czegoś Ci braknie, że czegoś nie ma, bo już ktoś zaczął to wcześniej robić przed Tobą i to, co mówiłem wcześniej, jeśli jest konkurencja, jeśli ktoś już to zaczął robić, to znaczy, że są tam pieniądze. To znaczy, że jeśli ktoś tam jest tam konkurencja i są inni i oni zaczynają coś robić, to są tam pieniądze i tam warto być. Oczywiście nie zawsze warto iść tam z tymi wszystkimi owcami, które idą w jednym kierunku. O tym zaraz jeszcze będziemy mówić przy okazji dywersyfikacji, ale nie przejmuj się, że jeśli jest konkurencja, to już tam nie wchodzisz, bo tam są inni. To dobrze, że są inni, bo to znaczy, że są tam pieniądze i że tam zarabiają, że warto tam po prostu być. Także mentalność obfitości, wszystkiego jest, niczego nie braknie, tym się nie przejmuj. A jeśli się braknie, to znowu się wyprodukuje. Mamy dzisiaj, uważam, najlepsze czasy na świecie, tak? Najlepsze czasy w historii i Ty w tych czasach żyjesz. Jeśli jesteś młody i masz, nie wiem, 15, 18 lat i dopiero zaczynasz, jeszcze nie pracujesz, to wyobraź sobie, co będzie za 10 lat, kiedy dzisiaj się tak wszystko w mega szybkim tempie zmienia, gdzie internet masz w telefonie, gdzie po prostu masz dostęp do wszystkiego, do wiedzy, nawet takiej podstawowej, którą Ci daje za darmo. Nie musisz nigdzie jechać na szkolenie, dostajesz mega wiedzę, dostajesz inspirację tylko na telefonie. Możesz siedzieć w szkole, nawet na słuchawkach, słuchać i się uczyć, jeśli jest nudna lekcja chemii, która Cię w ogóle nie interesuje, a nauczyciel Cię zmusza, żebyś się tego uczył. Także pamiętaj, że mentalność obfitości, możesz działać, możesz robić wszystko, co chcesz, tylko pamiętaj, zacząć. Nigdy motywacja nie była tym, co dawało tak jakby efekty. Motywacja pomaga zacząć, ale tylko konsekwencja daje wyniki. Konsekwencja dzień po dniu. Tak jak na siłowni, tak jak we wszystkim, generalnie konsekwencja. Motywacja do rozpoczęcia i konsekwencja do działania. Ok, dalej. Dywersyfikacja, bardzo ważny temat na zakończenie, ale mega istotny, jeśli chodzi o inwestowanie, czyli tak jak mówiłem, dzisiaj nie będziemy mówić stricte o samych nieruchomościach, one są jedną z opcji, a jest kilka opcji. Mówi się, że pieniądze z nieba nie spadają, a tutaj, proszę, w moim programie okazuje się, że pieniądze lecą. Pokazuję tak naprawdę 150 tysięcy w takim brykiecie, w takiej kostce. Dlaczego? Dlatego, żeby Ci po prostu pokazać jako symbol, że to są pieniądze, ktoś to kiedyś wymyślił, to jest papier. Tu mamy 150 tysięcy, które zostały zniszczone i można sobie tym ewentualnie napalić w piecu. I tak naprawdę niektórzy inwestują tylko w pieniądze, gonią się za papierami, często zostawiają rodzinę, swoje hobby i inne rzeczy, zdrowie, tylko po to, żeby mieć coś takiego. A pytanie, co się stanie, jak pieniądze przestaną mieć wartość? Cały czas wiesz, że dodrukowuje się coraz więcej pieniędzy, rozdaje się też ludziom, więc inflacja, tak? Wiadomo, że ceny idą do góry, pieniądze mają coraz większą wartość, więc podpowiem Ci tylko tyle, co ja robię, jakie rzeczy ja robię i sobie wyciągniesz, to jest oczywiście moja opinia, Ty zrobisz, jak będziesz chciał. Generalnie pieniądze wyrzucamy, w co warto jeszcze inwestować? Jeśli masz jakiekolwiek pieniądze, boisz się nieruchomości lub nie ufasz i nie chciałbyś, to warto również inwestować w inne pieniądze. Tu mamy dolary, tak? Warto mieć dolary, jeśli masz nawet 10, 20, 50 tysięcy, to zamień sobie część na właśnie taką
taką na przykład gotówkę, żebyś miał w domu. Nawet to może być w domu schowane w skarpecie. Wymień na inną walutę, czyli miej również dolary. Jeśli ufasz innej walucie, na przykład funty, euro, cokolwiek, kup sobie takie, ale żebyś nie miał tylko złotówki, żeby nie było wszystko dywersyfikacja, czyli nie wszystkie rzeczy w jednym koszyku. Co dalej? Tu mamy symbol, czyli złoto, tak? Tu mamy akurat malutką taką próbę jednogramową, możesz sobie kupić na tyle, ile Cię zdać, ale miej również złoto. Czy złoto da się później sprzedać? Da się. Możesz mieć monety złote. Co dalej? W moich kieszeniach, dokładnie tak symbolicznie Ci pokazuję, że w każdej kieszeni co innego, czyli znowu zdywersyfikowane. Tu mamy symbol Bitcoina, czyli kryptowaluty, która jest chyba najbardziej znana na świecie. Warto? Nie wiem. Ja Ci nie powiem, że warto, ale to jest kolejny symbol tak jakby dywersyfikacji czegoś innego, czyli standardowe pieniądze, potem inna waluta, potem złoto, potem właśnie kryptowaluty. Co jeszcze? Są osoby, które inwestują nieco inaczej. Tu mamy kluczyki z samochodów, tak? Tu mamy Ferrarkę, tu mamy Lambo, tu mamy Mercedesa. Niektórzy kupują samochody i mówią, że to jest inwestycja. I jeśli oczywiście kupi ktoś samochód za swoje pieniądze i będzie spłacał kredyt, no to nie jest inwestycja, to jest pasywo. Auto cały czas, trzeba płacić paliwo, trzeba płacić wszystkie serwisy i tak dalej, to jest pasywo. Ale z drugiej strony, jeśli kupisz sobie samochód i będzie to samochód, który będzie zarabiał, który będzie jeździł na weselach, który będzie jeździł do zdjęć, będą go w filmach, no to jest aktywo. Więc oczywiście nie można nigdy pokazywać, że to jest czarne lub coś jest białe, ale warto mówić o tym, że dywersyfikacja w nieruchomości czy w inne rzeczy, dywersyfikacja w ogóle w inwestycjach jest mega, mega ważna. Więc do tego Cię chciałem dzisiaj zainspirować, żebyś dywersyfikował, żebyś zaczął w ogóle inwestować. Jeśli inwestujesz, to w różne miejsca. Ja to robię od lat. A propos inwestycji, zegarek teraz po prostu poczułem i na ręce i można oczywiście w zegarki inwestować, można w wina inwestować, można w dzieła sztuki. Generalnie tego jest wiele rzeczy. Wiesz o tym, że inwestycji jest różnych kilkaset i możesz wymyślać sobie kolejne. Także myślę, że dzisiaj tyle. Zostaw mi w komentarzu informację na dole. Napisz mi po prostu w co inwestujesz. I mam taki pomysł właśnie. Poproszę tutaj jeszcze z nieba mój brykiet, który jest. Zróbmy tak, że to będzie konkurs. W dzisiejszym filmie do wygrania właśnie jest brykiet. Brykiet otrzymany właśnie ze 150 000 złotych, zmielony. Możesz sobie zrobić co z nim chcesz. Możesz po prostu spalić i będziesz wiedział, jak się palą pieniądze. Generalnie to jest Twój wybór. Więc wybierzemy tutaj w biurze z wszystkimi chłopakami najlepszy komentarz. Odrzucam już tutaj. Najlepszy komentarz osoby, która napisze w co inwestuje, w co warto inwestować, jakie kreatywne sposoby inwestowania, jak dywersyfikujesz swoje środki. Jeśli nie inwestujesz, to napisz w co chciałbyś inwestować, jakie masz pomysły. Może ktoś się zainspiruje, może ktoś dzięki Tobie zacznie inwestować w inne rzeczy i poprawi sobie swoją sytuację finansową. Także zapraszam do komentowania, do przesyłania filmu też innym osobom, które są młode, które zaczynają, które może mają inne pomysły i myślę, że będziemy w ten sposób wybierać i rozstrzygniemy ten konkurs i ten brykiet 150 000 trafi może właśnie do Ciebie. Także pamiętaj, przeciętność zostaw innym i bądź jak agent specjalny. Do zobaczenia.